Cześć, witam Was Energik w kolejnym Enerflashu. Minął kolejny tydzień, a my możemy nagrać kolejne wieści z Giereczkowa i nie tylko. Chciałbym tylko Wam powiedzieć, że w ostatnim tygodniu, tym co był wcześniej, był stream. Dajcie znać, czy Wam się podobał. Trwał on 6 godzin i był tylko just chatting, także jak ktoś jeszcze nie miał okazji obejrzeć, to może nadrobić 6 godzin pitolenia. Sam raz na 8-godzinną zmianę w fabryce azbestu. Dobra, co nowego w tym tygodniu? Dead Island zostało już ozłocone, 2, i co ciekawe, twórcy postanowili przyspieszyć premierę. To się rzadko zdarza. Raczej te premiery są oddalane, a w tym wypadku mamy przyspieszenie premiery i pojawi się ona 21 kwietnia 2023 roku. A miała się pojawić 28, także tydzień wcześniej, tak? Dobrze pamiętam, 28 chyba tak. Spoko, to powiem Wam, że miłe wiadomości, że nawet takie rzeczy się zdarzają. W Dead Island miałem okazję zagrać na Gamescomie, bardzo króciutka misja, tam chyba 20 minut mogłem sobie to sprawdzić, ale zapowiada się nieźle. Jeżeli podobały Wam się dwie pierwsze części Dead Island, no to myślę, no tak, dwie pierwsze, tak, bo tam był to jest Dead Island niby 2, bo te pierwsze dwie części to druga to był jakby taki trochę mission pack do części pierwszej, ale jak Wam się podobały, to myślę, że możecie spokojnie po to sięgnąć. Znaczy oczywiście zobaczymy, jak to wyjdzie, wiadomo, ale z tego co widziałem, no to jest bardzo zbliżone do tego, co graliśmy wcześniej w Dead Island, więc jest to podobny klimat i myślę, że okej. Jeżeli chodzi o Hogwarts Legacy, cały czas temat jest na topie ogólnie. Hogwarts Legacy jest mega popularną grą. Okazało się, że najwięcej osób w danym dniu grało 879 tysięcy równocześnie grało w Hogwarts Legacy na Steamie. To jest jakaś absolutna szajba. Niesamowite oceny Hogwarts zdobył. Widać, że marka jest nadal mocna. Widać, że ta cała otoczka skandalu, która towarzyszyła grze, jakby zupełnie nie miała na to wpływu, a może nawet jeszcze bardziej rozpędziła sprzedaż tej gry, co też, szczerze mówiąc, w mojej opinii jest dość możliwe, że próba zbojkotowania przyniosła zupełnie odwrotny, poszła w zupełnie odwrotną stronę niż planowano. I gra jest mega popularna. No zresztą to widać nawet na gry online. Codziennie, jeżeli nie macie 3 tematów, 4 tematów o dziedzictwie Hogwartu, totalnie z dupy, nieważne. Byle, że był tytuł Hogwarts Legacy w tytule, no to jest dzień stracony. Tak kiedyś było z Wiedźminem i z Cyberpunkiem. Natomiast ciekawa informacja, bo przy recenzji Hogwarts Legacy taką postawiłem tezę, że możliwe, że zawody w Quidditcha pojawią się w DLC, a okazało się, że że twórcy nie planują żadnego DLC wydawać. W sumie dobrze, nie? Że w sumie nie będziesz musiał nic płacić dodatkowo, masz już całą grę i okej. Zobaczymy, czy to się nie zmieni, bo z tego co widać, no ta popularność gry jest potworna, więc gdyby jakieś DLC wydali, myślę, że mogliby liczyć na spory zysk ze sprzedaży. No cóż, zobaczymy. Natomiast na pewno bardzo dobrze przędnie grupa moderska, która wzięła się za dziedzictwo Hogwartu. Już można latać na Shreku. Jest zapowiedziana wersja VR, także będzie multiplayer, podobno chcą też dodać, także dużo rzeczy tam się dzieje i widać, że gra jest takim... Myślę, że jest takim Wiedźminem dla fanów Harry'ego Pottera i to jest dobre, tak, że tyle chętnych gra. Niedługo, czy nie wiem kiedy, szczerze mówiąc, ma się pojawić też wersja na Switcha, to jest w ogóle ciekawe, nie wiem kiedy ona tam ma wyjść. Też jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, bo na pewno z tego co czytałem z Waszych komentarzy, to na PC optymalizacja nie jest najlepsza. Ja to już mówiłem wielokrotnie, twórcom już się nie opłaca optymalizować tych gier i to będzie coraz bardziej się pogłębiało z tego względu, że
te karty są coraz mocniejsze, tak? Teraz to, co Nvidia wprowadziła, czyli sztuczną inteligencję do kart graficznych i do DLSS, to tylko pokazuje, że twórcy już nie muszą wykładać pieniędzy i nie chce im się po prostu i nie ma to zupełnie sensu, tak? Jasne, gracze zawsze będą narzekać, że jest słabo zoptymalizowane, bo mają karty, nie wiem, sprzed 5-6 lat i że im to słabo działa. Natomiast na tych nowych kartach, no to ta optymalizacja nie musi być prawie w ogóle robiona, bo to tam DLSS załatwi sprawę i podwoi klatki. Nawet jak ta gra działa, nie wiem, w 40 klatkach, no to jak masz DLSS ze sztuczną inteligencją, no to ci podwoi, to będziesz miał 80 klatek, tak? Także to będzie w ogóle taki trend, który będzie, myślę, coraz częściej będzie wypływał, tak? Coraz częściej będziemy słyszeć, że gra jest niezoptymalizowana. Natomiast, no tak jak mówię, no trochę też wydaje mi się tutaj jest tak, że znaczy nie widzę tutaj w tym, jakby w całym tym procesie winy deweloperów, ale myślę, że to jest na rękę i Nvidia i AMD, żeby wymieniać karty, tak? Zwłaszcza, że rynek tych kart strasznie ostatnio wyhamował. Gracze nie chcą kupować nowych grafik, czy tam po prostu jest ta recesja, nie wiadomo co dalej będzie, więc wszystko to stoi, zresztą do tego tematu jeszcze wrócimy, więc no, tak to niestety jest. Dobra wiadomość dla fanów rogalików. Returnal pojawił się, czy też pojawi się na PC-cie, czy już pojawił się na PC-cie. Bardzo fajna gierka, możecie obejrzeć recenzję gry w wersji na PlayStation 5 u mnie. No muszę przyznać, że jakby Sony cały czas kontynuuje tą taką strategię wydawania swoich hitów na PC-ty w jakimś tam późniejszym czasie. Wystarczy trochę poczekać i faktycznie te gry wszystkie, nie wiem czy wszystkie, no na razie wygląda na to, że wszystkie będą pojawiać się na również komputerach osobistych. Natomiast Returnal to bardzo ciekawa gra z fajnymi mechanikami, bardzo trudna, ale przy tym bardzo satysfakcjonująca. Jeżeli brakuje Wam takich gier, to Returnal jest naprawdę fajnym tytułem, którym myślę warto sprawdzić. No i na pewno Wam zajmie trochę czasu. Dostałem kod od Sony, aczkolwiek nie robiłem recenzji, no bo wiadomo, że recenzja już na PlayStation jest. Natomiast zastanawiam się, czy nie zrobić jakiejś tech analizy, ale z tego co widziałem, to przynajmniej u mnie, tak, no wiadomo, tylko że ja mam komputer, który może obronić ziemię przed obcymi. To działa to nieźle, więc nie wiem, czy będę robił jakiś materiał. Przecieki od Ukraińców. Podobno nowe Metro Exodus jest już grywalne. Nie słyszałem, że miała powstać czwarta część Metro, ale jak widać po popularności Metro Exodus, które w mojej opinii było mega dobre, widać, że Ukraińcy postanowili dalej pracować nad rozwijaniem marki. No i to, co się okazało, że już jest grywalna, aczkolwiek nie oczekujmy szybkiej premiery. Tutaj tak wstępnie zapowiadają takie przypuszczenia, że premiera dopiero w 2024 roku. Natomiast no, widać, że nawet ta wojna, nie wiem, twórcy chyba z A4A Games są gdzie indziej, w jakichś innych porozmieszczani chyba państwach. Wiadomo, że na Ukrainie raczej by nie pracowali. Natomiast wiemy, że to się dzieje i dobrze. Metro, bardzo fajna marka, dobrze, że jest dalej rozwijana i ja tam się cieszę. Słuchajcie, ciekawa informacja w ogóle związana ze sprzedażą gier w Polsce. Okazuje się, że najlepiej sprzedającą się grą jest FIFA 2023, no to nie jest może jakieś tam specjalnie dziwne, ale na drugim miejscu wskoczył SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake, słuchajcie, który zajął drugie miejsce, jest drugą najlepiej sprzedającą się grą w Polsce. To w ogóle jest masakra. Ale powiem Wam, że widzę tutaj widzę dlaczego tak jest, tak mi się wydaje przynajmniej. Brakuje gier dla dzieci. Te gry, które są takie typowe dla najmłodszych, nie są to jakieś indyki zrobione na kolanie, czy gry za 5 zł, które możesz kupić z pierogami na płycie, tylko są to jakby gry AAA, ale robione dla najmłodszych. Takich gier niestety brakuje. Ja to widzę po Oliwierze, kiedy Oliwier mówi: tata, ściągnij mi jakąś grę. I ja tak naprawdę nie mam mu co ściągnąć, bo wszystkie te gry to są albo za trudne, albo są za brutalne i tak dalej. Jest jakby
taka sytuacja dosyć dziwna i widać, że rynek potrzebuje tych gier dla najmłodszych, a właśnie SpongeBob idealnie wpasowuje się w ten trend. Nie jest to trudna gra, bardzo przyjemna, taka właśnie dla najmłodszych. No i cóż, no i pewnie dlatego gra się dobrze sprzedaje. Mam nadzieję, że spowoduje to też to, że coraz więcej takich gier dla najmłodszych będzie wychodziło. Myślę, że po części Hogwarts Legacy, może tu jest dla troszkę starszych, ale nadal dla dzieciaków to jest też taka gra, którą myślę, że można spokojnie w nią zainwestować, chociaż tak jak mówię, dla 8-latka to było jeszcze za trudne, ale SpongeBob dla 8-latka był idealnym, zwłaszcza, że Oliwier jest fanem wielkim gąbki, także to trafiło w niego idealnie. No cóż, zobaczymy, oby więcej takich gier dla dzieci. Pojawiły się pierwsze recenzje Like a Dragonation. Ja niestety nie dostałem kodu przedpremierowego, więc będę grał równo z Wami. I na recenzję trzeba będzie poczekać. Spodziewam się, że Ishin będzie dość długi. No ogólnie wszystkie Yakuza są dość długie. Ja będę cisnął jak najszybciej, ale i tak pewnie no ja lubię się w tych grach trochę tam zawiesić na wykonywaniu zadań pobocznych i tak dalej. Także mam nadzieję, że w miarę sprawnie mi to pójdzie, aczkolwiek no na pewno to troszkę potrwa. Przypominam, że Like a Dragonation jest remake'iem gry z 2014 roku. W zasadzie tam chyba wyszły 3 te Yakuzy. Ja w żadną nie grałem, które działy się w feudalnej Japonii, bo te najwcześniejsze to jeszcze pojawiły się na PlayStation 3 i żadna gra z samurajami nie opuściła nigdy Japonii. Wszystkie te gry gdzieś tam sobie w Japonii tylko wychodziły, nigdy nie wyszły poza Japonię i Like a Dragonation jest pierwszym tytułem, który poza Japonią o samurajach wyszedł. Jest to gra, która jest jakby spin-offem Yakuzy. Postać główna jest troszkę inna, ale oczywiście podkłada mu głos i wygląda jak Kazuma Kiryu, także czujemy się jak w domu. No ja muszę przyznać, że jestem mega zajarany tym, jak to wyjdzie i bardzo, bardzo na to czekam, ale tak jak mówię, nie spodziewajcie się szybkiej recenzji, bo będę grał równo pewnie z Wami na premierę. Ciekawa wiadomość z YouTube'a. Susan Wójcicki po 9 latach odchodzi jako CEO firmy i na jej miejsce wskoczy niejaki Neil Mohan. Powiem Wam tak, myślę, że nie wiem, czy to jest dobra zmiana, bo nie znam typa, natomiast Susan Wójcicki miała sporo dziwnych pomysłów, tak mi się wydaje, na przykład wykasowanie łapek w dół. To były takie jakby, nie wiem, znaczy ktoś powiedział, że to w zasadzie ten Neil Mohan wymyślił, tak, a ona tylko jakby to wprowadziła. Nie wiem, jak to tam było, nie interesuję się za bardzo tym życiem takim od strony biznesowej, jakieś tam YouTube'a, natomiast powiem tak, no nie wiem, czy za czasów panowania Susan Wójcickiej jakoś tam ten YouTube się rozwinął w pozytywną stronę. Wydaje mi się, że tak średnio ogólnie, że te niektóre decyzje były mocno kontrowersyjne, dla mnie przynajmniej. Zobaczymy, jak ten nowy typ sobie tam poradzi. Neil Mohan, ktoś mi tam napisał wczoraj właśnie przedwczoraj na streamie, że to jest gość, który jest od NFT, także to się dobrze się nie zapowiada, chociaż NFT ogólnie umarło i te małpy, te NFT, to wszystko szlak trafił, nikt tego nie kupuje i okazało się, że to był taki tymczasowy, bardzo krótki boom i nagle wszystko już gdzieś tam wyparowało. Chociaż podobno Bitcoin skoczył ostatnio, także może się coś tam jeszcze będzie ciekawie działo na rynku. Mówiłem o tej spadku sprzedaży kart graficznych, wcześniej mówiłem też kilka NR Flaszy wcześniej o spadku sprzedaży smartfonów, że rynek się strasznie nasycił tym. No i oczywiście też tutaj, co za tym idzie, płyty główne również się sprzedają słabiej. Myślę, że tu jest po części kilka powodów. COVID, który tak naprawdę wymusił na ludziach pracę zdalną, więc ludzie często kupowali te komputery albo wymieniali je, żeby móc na nich jakoś w miarę rozsądnie pracować i wtedy oni wymienili te komputery, kupili na przykład płyty główne. No a teraz o kurde a teraz jakby już tych nie widzą powodu, żeby kupować kolejne te płyty, tak?
Także też widać, że znaczy to nie jest jedyny powód, bo tam tych powodów jest dużo, tak, że w sumie ten kryzys gospodarczy i tak dalej. Natomiast z tego, co tutaj pokazano na Tom's Hardware, w ciągu, słuchajcie, roku sprzedaż płyt głównych, na przykład Asusa, spadła z 18 milionów do 13,6 miliona. Także jest to dużo, tak? AS-ROG z 6 milionów do 2,7 miliona, czyli to jest tak naprawdę 50%, to jest naprawdę dużo. Także no widać, że tutaj powoli jakby nie... No i też problem jest to, że to jest drogie, tak? Że te wszystkie sprzęty z nowych generacji, procesory, płyty, karty graficzne, to jest wszystko coraz droższe, tak? A też przy okazji ciągnie więcej prądu, tak? Co też wielu ludzi ma to na gdzieś tam na uwadze. No i na koniec mój ulubiony temat, czyli temat sztucznej inteligencji. Opera będzie wprowadzała pierwsza sztuczną inteligencję do swojej przeglądarki, gdzie pojawi się przycisk Shorten, który przygotuje nam skrót informacji zawartych w artykule. Nie wiem, czy to jest akurat. Dzisiaj te informacje na portalach, na serwisach są i tak krótkie, że to możesz przeczytać w minutę. Jeżeli Shorten ci zrobi, że zmieni ci to, nie wiem, do 20 sekund, to nie wiem, co zrobię z tym z czasem zaoszczędzonym. Nie wiem, czy to będzie przydatne. Może tak, może nie, ale to jak widać przy większości właśnie tych artykułów na tych portalach, to te artykuły nie są za długie. No, też ich treść jest zazwyczaj macie jakiś tytuł, na który prawdopodobnie gdzieś na samym końcu znajdziecie odpowiedź, a sama treść całego to jest lanie wody, więc może to i dobre. Dobrze to by było, jakby to klikasz Shorten i ci pokazuje całą puentę tego artykułu. Na przykład, co tam było? Kiedyś był taki artykuł: nie żyje Lewandowski, nie? No i czytasz ten artykuł, czytasz, a na końcu się okazuje, że nie żyje Lewandowski, jakiś tam inny sportowiec, jakiś tam Mariusz, nie wiem, inny Lewandowski. Więc to by było dobre, że klikasz Shorten i ci pokazuje: nie żyje Mariusz Lewandowski i tyle, tak? A nie i tyle. I zostawiamy to, tak? Natomiast no ideą jest to, żeby ten watch time, czy być na tej stronie jak najdłużej, tak? Natomiast to, co się dzieje na niektórych portalach, na przykład top 10 czegoś tam i 10 stron musisz przeklikać. Oczywiście na każdej reklamę, nie? No to niskie takie to podejście, no ale już. No dobra, jeżeli jesteśmy już przy sztucznej inteligencji, no to ChatGPT to już wiadomo nie od dzisiaj, że pozwala oszukać na egzaminach. Jakieś tam przeprowadzili badania i okazało się, że prawie połowa, 16% jedynie, to mniej, 16% uczniów przyznało, że nie korzysta z ChatGPT, natomiast cała reszta korzysta. Natomiast ja widzę kilka pewnych tutaj rzeczy, które w ChatGPT nie za bardzo działają. Przede wszystkim ChatGPT tylko odtwarza, on nie wymyśli ci nic nowego, także nie jest w stanie jakby sformułować wniosków logicznych z jakichś informacji, tylko po prostu jeżeli ktoś coś napisał, no to on to weźmie, przetworzy i wyrzuci na ekran. Natomiast no coraz cały ten ChatGPT coraz bardziej głośno się o tym robi. Nie wiem, czy słyszeliście, na Twitchu był taki serial animowany tak naprawdę, tworzony przez sztuczną inteligencję i dostał on w końcu bana, bo zaczął się pojawiać tam rasistowskie żarty i Twitch go zbanował, nie? Także chyba rasizm jest w nas jako ludziach tak zakorzeniony, że nawet sztuczna inteligencja go przejmuje. Natomiast wrócę jeszcze, bo ostatnio wczoraj, właśnie tak czytając o tej sztucznej inteligencji, postanowiłem sobie odpalić Midjourney, do którego nie zaglądałem kilka miesięcy, zobaczyć jak ten algorytm się poprawił, bo widziałem oczywiście te grafiki gdzieś tam na internecie do mnie trafiały i widziałem, że one się naprawdę ten algorytm ulepszył. No i postanowiłem wpisać, to wiecie, ci co wiedzą, co cię nie wiedzą, to taki trochę inside joke, czyli ten film 8 oddechów komara. Postanowiłem wpisać te 8 oddechów komara w Midjourney i zobaczyć, co mi tutaj sztuczna inteligencja pokaże. To możecie zobaczyć. Pomyślałem, że to już fajna okładka na Blu-raya. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do pierwszej sceny otwierającej
8 oddechów komara. Przypomnę, bezrobotny górnik, alkoholik z rakiem, jedzący kapuśniak. I też mi tutaj sztuczna inteligencja wypuściła taki elegancki 4 takie przykłady, tak, jakby to miało wyglądać. I to mnie tak zaczęło troszkę nastawiać, czekajcie, kota zdejmę, zacząłem się zastanawiać nad jedną rzeczą. Popatrzyłem na te obrazki, nie? Na razie palmy licho, że tam w lewym dolnym rogu na przykład ten jeden z tych górników ma jakoś palce powykrzywiane, zostawmy to, nie zajmujmy się na razie na tym. Powiedzmy, że wziąłem sobie ten obrazek, który jest w lewym górnym rogu, tak się zacząłem mu przyglądać, tak się zastanawiałem, czy jakikolwiek grafik na świecie jest w stanie równać się z tym, co zostało przygotowane przez Midjourney. Już mówię, o co chodzi. Powiedzmy, że ten obrazek wygląda, jakby był wyrenderowany, wszystkie te obrazki wyglądają, jakby były wyrenderowane w programach 3D. Przygotowanie takiej postaci, to mówimy o tym lewym górnym rogu, oteksturowanie, oświetlenie, wyrenderowanie, zajęłoby, myślę, kilkadziesiąt godzin, łącznie z modelowaniem oczywiście, kilkadziesiąt godzin, nawet jakby był jakiś mega sprawny grafik, to myślę, że kilkadziesiąt godzin by to, poczekajcie, muszę kota wypuścić, myślę, że kilkadziesiąt godzin by to zajęło, natomiast Midjourney wypluł mi 4 propozycje w przeciągu minuty. I teraz pytanie, przypuśćmy, że chcemy zrobić grę o takim górniku i potrzebujemy koncept arty, nie? No to przygotowanie takiej jakości koncept artów w tak krótkim czasie jest w zasadzie niemożliwe. Sztuczna inteligencja poradziła sobie z tym w ciągu, nie wiem, minuty, 2. Co ciekawe, najlepsze z tym wszystkim jest to, że jeżeli wpiszesz to samo hasło drugi raz, dostaniesz zupełnie inne wyniki i tutaj mam kolejnych górników, alkoholików jedzących kapuśniak. Jasne, są tutaj rzeczy, które wymagają jeszcze poprawy i to widać szczególnie na dłoniach, ale powiedzmy sobie szczerze, dostajemy naprawdę dobrej jakości koncept art, który może posłużyć nam jako, powiedzmy, coś tam, tak, jakiś podkładka. Zrobiłem sobie jeszcze 9 oddechów komara, plakat, poster filmowy, który będziecie mogli w kinach zobaczyć. I też te postery są niezłe, tak, jasne. One może wzorują się na jakichś tam posterach, które żeśmy widzieli. Część jest taki właśnie z lat 70. może, ale wygląda to całkiem nieźle. Postanowiłem się jeszcze pobawić i tutaj pokażę Wam jedną z 2 prace Avengersów, którzy byli robieni w latach 80. Widać tutaj pewne inspiracje, szczególnie tym w lewym górnym rogu obrazku. Widać, że tutaj jakby były trochę inspiracje plakatami Gwiezdnych Wojen, natomiast najbardziej mi się podoba ten w prawym dolnym rogu, który faktycznie wygląda jak plakat Avengersów z lat 80. Te postacie są po prostu, trafili w punkt, jeżeli chodzi o wygląd tych postaci. Jeszcze chciałem zobaczyć, jeszcze Wam pokażę też plakaty filmu Superhero z lat 80. Też wpisałem sobie w Midjourney i tu jest dokładnie to, co wiele osób zauważyło. Jak zobaczycie w lewym górnym rogu na tego Supermana, to tam w lewym górnym rogu mamy właśnie chyba nazwę artysty, który to zaprojektował. To jest właśnie ten problem, z którym boryka się sztuczna inteligencja, że wrzuca, po prostu wykorzystuje pracę innych artystów i bardzo często te prace, jak widzicie tutaj, są też podpisane. Nie wiem, co tam jest napisane. TED? Ciężko mi powiedzieć. Jak ktoś wie, może napisać w komentarzu, sprawdzimy. Natomiast jest to jakiś właśnie pokaz, że wykorzystuje pracę innych, żeby stworzyć własne wygenerowane grafiki. Natomiast na przykład ten w prawym dolnym rogu jest po prostu rewelacyjny, ten super bohater. Natomiast to jest właśnie, pokazuje, że ta sztuczna inteligencja ma niesamowite możliwości i rozumiem, że ludzie się boją, że szczególnie graficy, konceptartyści, rozumiem, że się boją tego, bo tak jak patrzę na tego górnika tutaj, to nikt nie jest w stanie z tym konkurować, skoro jest to wygenerowane w tak krótkim czasie. Tak, jasne, to jest może w niskiej rozdzielczości, ale możesz sobie potem wybrać, bo Midjourney, dla tych, którzy nie wiedzą, jak to działa, możesz sobie wybrać na przykład, że podoba Ci się obrazek trzeci i trzeciego obrazka możesz dostać jeszcze kilka wariacji, a następnie wybrać sobie, który Ci się najbardziej podoba i sztuczna inteligencja wygeneruje Ci go w wyższej rozdzielczości. Także powiem Wam, że naprawdę, jeżeli chodzi o jakość tych przygotowanych grafik, jasne, nawet jeżeli one są cięte od innych twórców,
to naprawdę no jest to, ja na przykład patrząc jako grafik 3D, no to już wiem, że przygotowanie czegoś takiego, no to by zajęło mi masę czasu. Pewnie bym w końcu to zrobił, ale jednego takiego obrazka zajęłoby mi kilkadziesiąt godzin i pewnie... A tutaj mamy od razu 4 propozycje, tak, które możemy potem sobie jeszcze dodatkowo rozwinąć, tak? Zobaczcie, nawet mam tutaj zdjęcie kapuśniaka, jak wygląda, także masakra, nie? Także rozumiem, jeżeli graficy, koncept artyści czują się zagrożeni, bo no widzę tutaj, że ciężko z tym konkurować, tak? W jakikolwiek sposób. Pamiętajmy też, że ta sztuczna inteligencja cały czas się rozwija, cały czas ten algorytm jest ulepszany. Gdy ja pierwszy raz użyłem Midjourney, to w zasadzie on wygenerował obrazki, które były nie wiadomo czym, trochę. Raczej nie można było mówić tutaj o tym, że będą wygenerowane postacie realistyczne jak na tych obrazkach. Raczej to było jakieś takie nie wiadomo co, coś co wyglądało jak ludzie, ale minęło, słuchajcie, kilka miesięcy i już jesteśmy w stanie wygenerować tego typu obrazki. A co będzie za kolejnych parę miesięcy, a co będzie za 3 lata? Masakra, masakra. Natomiast no widać, że idzie to bardzo, bardzo do przodu. Dobra, nie straszę Was już. Co w tym tygodniu? U nowego u mnie nic aktualnie, aczkolwiek przymierzam się do ogrania Stranger Wrath, bo podaliście, żeby Stranger Wrath pograć Oddworld i zamierzam w to troszkę potyrać. W tym miesiącu, w tym tygodniu Like a Dragon Ishin i to jest temat, który będzie mnie pochłaniał. No i oczywiście też premiera PSVR 2. Jeżeli już wiadomo, że przedpremierowo PSVR-a nie dostanę, więc nie spodziewajcie się na premierę raczej recenzji. Natomiast jak go tylko otrzymam, będę jakiś materiał z tego robił. Natomiast w tym tygodniu Like a Dragon Ishin i tylko w zasadzie to i nic więcej mnie nie interesuje. I bardzo dobrze, bo będzie tutaj dosyć długi czas pomiędzy kolejną grą, więc nie spodziewajcie się raczej, że w tym tygodniu się recenzja Ishin pojawi. Raczej to się nie stanie. Nie wiem, na ile to jest godzin, ale nie sądzę, żeby to było poniżej 40. Ja będę grał jak szalony, ale to i tak pewnie się nie uda. I pewnie będę wrzucał jakieś jeszcze rzeczy z VR-a w międzyczasie. Na pewno chcę zagrać w tego Horizon Call of Mountain, który mnie mega interesuje. Także mamy tutaj trochę teraz oddechu. Aż do w zasadzie premiery Residenta 4, który będzie dopiero za miesiąc, więc na pewno jakieś VR-ki wpadnie ten Ishin wspomniany, no i pewnie jakieś retro będę robił. Może tego Stranger Wrath skończę na Switchu. Mówicie, że mało gier na Switcha, to mówię, zagram na Switchu w niego. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. No, potem znowu będzie dosyć długi, od Residenta będzie długi spokój, czas spokoju, aż do Dead Island 2 i Jedi Survivor. Też będzie około miesiąca, ponad miesiąc, także będzie fajnie, że będę mógł realizować jeszcze inne projekty, które mam gdzieś tam w głowie, które leżą i które wreszcie muszą wyjść na światło dzienne. Dobra, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord.